Witajcie, z tej strony Ponguj, a w dzisiejszym odcinku powiemy sobie trochę na temat Five Nights at Candy's, całego całokształtu serii. Jest to oficjalnie ostatni odcinek na temat tego fangame'a, choć niekoniecznie koniec filmów na temat twórczości Emila. Zapraszam do oglądania. Generalnie FNAF to jeden z najlepszych FNAF-owych fangame'ów obok Popgoesa, Flampiego, Rachels itd. Emil bardzo się postarał i z perspektywy graficznej jego animatroniki praktycznie dorównują poziomowi Scotta. Podczas gdy robiąc coś oryginalnego wyraźnie pokazywał, że potrafi też podnieść poprzeczkę. Pokazywał też się wielką oryginalnością w stylu, który tworzył. Cały świat FNAF-a dzieje się w świecie FNAF, choć ma z nim bardzo nieznaczny związek. Wiemy, że lokacje w Freddy's istnieją, wiemy, że Mary była w nowym Freddy's, Mary jest rodziną do Mike'a i cóż, i tyle. FNAF tworzy własną historię, własne postaci, własne motywy, co też udaje się Emilowi bardzo dobrze. Sam FNAF jest swego typu rebootem FNAF-a. Tworzysz własne postacie w stylu FNAF-owym, może nawet i w świecie FNAF-a, ale robisz z nich zupełnie coś innego, własnego. Więc gdybym sam umiał kodować, modelować, miałbym jakiś sensowny koncept i tak dalej, to ruszyłbym właśnie w tym kierunku. To według mnie najlepszy koncept pod fangame. Można się też uchwycić jakiegoś wątku z oryginalnego FNAF-a, jak to było w przypadku Popgoesa, ale im więcej się wyciągnie, tym więcej zostanie najpewniej obalone w następnych grach. I trzeba by nie mówić, że cóż, następne gry nie są kanoniczne w mojej historii. Także tak, ale to też jest dosyć ciekawy pomysł. FNAF został generalnie stworzony po to, żeby po prostu być prostą historią na bazie FNAF-a. Emil nie mierzył tutaj jakoś wysoko i masa elementów była po prostu umyślnie skopiowana z FNAF-a. Taka prosta, mała gierka od fanów dla fanów, ale jako, że już to ruszył, zrobił to ambitnie. Choć FNAF 1 jest bardzo podobny do FNAF 1, Emil zrebalansował grę, rozwinął mechaniki na własny sposób i choć generalnie koncept jest bardzo podobny, to ma swój własny klimat. Światła w drzwiach zastąpione zostały świecącymi oczami animatroników, ale jak widzimy, nie każdy animatronik świeci tymi oczami. Tak samo jak we FNAFie. Nie każdy animatronik staje widoczny pod drzwiami. Nasz Foxy, który jest tym razem Blankiem, miał zupełnie inną drogę do przebycia. Zamknięcie okna nie blokowało żadnemu innemu animatronikowi drogi, jak to było we FNAF 1. Można było zapomnieć o nim na ten moment, zanim Foxy podszedł do drzwi. FNAF miał też generalnie większą ilość animatroników i w nowszej wersji rebalans zużycia energii, który sprawił, że im dłużej drzwi są zamknięte, tym szybciej prąd zaczyna lecieć. Mimo tego, że koncept jest mniej więcej taki sam, zostało to bardzo dobrze ogarnięte. FNAF 2 był swego typu połączeniem dwójki i trójki. Cały ten korytarz przed nami, swego typu zniszczone animatroniki, a także Phantom Pingvin, przyciąganie animatroników dźwiękiem, wentylacja, tworzyło to dosyć ciekawy, oryginalny gameplay. Praktycznie większość mechanik została stworzona w inny sposób niż działało oryginalnie we FNAFie. Animatroniki łażą po 6 pokojach dookoła i w pewnym momencie jeden z nich wchodzi do głównego korytarza. Wtedy trzeba odwrócić jego uwagę telefonem i odpowiednio szybko go wyłączyć, żeby nie został zablokowany. Trzeba uważać na Phantom Pingwina, ale też straszyć Chestera tym samym telefonem. Cały kształt jest naprawdę ciekawy i mi osobiście bardzo się podobał. FNAF 3 jest też wyraźnie bazowany na FNAF 4. Jesteśmy we własnym pokoju, śnią nam się koszmary, ale gameplay nie jest podobny do tego, co widzieliśmy we FNAFie. Nie podchodzimy do drzwi, żeby nasłuchiwać, nie świecimy na Freddy jak jest tu, żeby uciekły. Gra jest bardziej zręcznościówką niż grą na nasłuchiwanie. Jest zrobiona bardzo ciekawie. Też to, w jaki sposób Emil wprowadził mechanikę odtwarzacza kaset, był bardzo zmyślny. Choć jest też do czego się uczepić. Wiele osób mówi, że FNAF jest za łatwy, za wolno się rozkręca. Generalnie jeśli chodzi o FNAF 3, uwielbiam mechanikę Rata. Została ona zrobiona bardzo dobrze, bardzo ambitnie, ale problem w niej to to, że jest jedyną ciekawą rzeczą w gameplayu. Poza nią jest on dosyć pusty. Oczywiście w którejś nocy jest wprowadzany kat, ale nie daje nam to on nic wyjątkowego. Mało kto w ogóle został przez Rata jumpscarowany. Nie jest trudny, nie wprowadza nic ciekawego, tylko Rat ma tutaj na dobrą sprawę coś do powiedzenia. Jeśli chodzi o fabułę, też jest wykonana dosyć ambitnie. Jak już mówiłem wcześniej, Emil zrobił własnego reboota historii FNAF, z własnymi postaciami i z własną historią. Już mniej więcej większość fabuły wyjaśniłem na poprzednim odcinku o FNAF-u. W tej chwili mogę tylko dodać jedną rzecz w temacie Shadow Candy'ego. Generalnie okazuje się, że jest on po prostu katem, reprezentuje kata. Zostało to pokazane we FNAF 3 w ten sposób, że podczas śmierci bliźniaków w fabryce na miejscu znajdował się jedynie kat. To, co było tutaj ratem, to tak naprawdę Shadow Rat, widzimy, że jest ciemniejszy. Minigierki pokazywały nam, że Rat znajduje się w restauracji, podczas gdy Kat cały czas okupował fabrykę. Jeden z nich pojawił się w tej drugiej lokacji, pojawił się jako Shadow. Dlatego też Kat w restauracji pojawił się pod postacią Shadow Candy'ego, a Rat w fabryce pod postacią Shadow Rata.
w cutscence we FNAF 1 pojawił się z tymi tajemniczymi oczami, o których wcześniej mówiłem. Pokazują one, że jest to tylko halucynacja, że tej postaci tak naprawdę tutaj nie ma. Generalnie Emil w jedynce planował pokazać jedną rzecz, która wyjaśniałaby to lepiej. Shadow Candy miał pojawić się w biurze w takiej pozie. Pokazywała ona, że miał on 5 palców, dlatego też wiązała go z ratem. Szło tworzyć teorię, że może pochodzić z tamtej generacji, ale ten screen nigdy nie pojawił się w grze, niestety. Z perspektywy fabuły Candice wprowadza dosyć wyjątkową historię. Mamy dwójkę postaci, którzy zostali zabici na samym początku, ale sposób, w jaki to się wydarzyło, doprowadził ich do wściekłości. Zginęli bez konsekwencji, z tego tytułu postanowili niejako zemścić się na świecie i sami mordowali bez żadnych konsekwencji jako roboty. Sposób, w jaki Emil ukrył fabułę w grze, też był bardzo dobry, zmyślny, mnie osobiście bardzo się podobał. Takie szczegóły jak sam fakt, że wygląd marionetki w jedynce spoileruje to, że Mary pojawiła się we Freddy's. Jak to, że istnienie Kata było już od pierwszej gry zasugerowane przez Shadow Candy'ego. Też są bardzo fajnymi, drobnymi elementami. Generalnie Emil nie planował 3 gier od samego początku i kiedy skupił się na samej jedynce, wcisnął tam całą fabułę tej gry. I teraz przez FNAF 2 i FNAF 3 możemy zobaczyć, że chociaż trochę informacji zostało dodane, ale bardzo niewiele, takie jak los animatrinków w pojedynce, czy animatrinki potwory, to jednak jest to wszystko nieznacznym rozwinięciem historii, a wszystko co ważne pojawiło się w jedynce. To naprawdę niezłe osiągnięcie. Sama fabuła jest też dosyć wyjątkowa. Emil wziął się za cały temat naprawdę bardzo ambitnie. Główna postać, czyli Mary, przeżyła traumę i gra bardzo skupia się na tym, co się z nią stało. O cały jej umysł, o całą jej wizję, halucynacje, o jej winę. I tutaj też jest to bardzo psychologicznie pokazane, dokładnie. Szacun, naprawdę. FNAF został naprawdę dobrze, ambitnie zrobiony. Ale cóż, to jest już koniec. FNAF 4 nie będzie, fabuła jest skończona, kompletna. Jedyne w temacie to fanowski FNAF World, który nie jest już tworzony przez Emila. Mimo wszystko możemy liczyć na więcej kontentu od niego samego. Już zapowiedział swoją własną oryginalną grę. W tym momencie pracuje też nad czymś małym, mobilnym, ale można powiedzieć, że sam FNAF i stworzenie własnego fangame'a zmotywowało go i nauczyło robić gry, przez co może ruszyć z tym już dalej. Także tak, taki odcinek podsumowujący wszystkie moje przemyślenia dotyczące serii, jaką jest FNAF. To, co zrobił Emil, naprawdę mi się podobało i czekam na więcej w jego wykonaniu. Póki co, dziękuję wam za oglądanie. Wrzućcie w komentarzu jakieś swoje własne przemyślenia na temat całokształtu tej serii. Ocencie ją w ankiecie. Tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!